Tysiące świadków twierdzą, że widziało UFO. Zeznania są zaskakująco podobne. Rozbity statek, zmiażdżone ciała, rząd wszystko tuszuje. Poważni naukowcy zaprzeczają istnieniu dowodów. UFO wcale nie muszą być statkami kosmitów. A gdyby tak było, to te statki byłyby dla nas cudami techniki. Musieliby znać sposoby na neutralizowanie bezwładności. Jak to naprawdę jest z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi? Kosmos. Tajemnice Wszechświata. UFO okiem naukowca. Według milionów przekonanych wszystko zaczęło się 24 czerwca 1947 roku. Biznesmen i pilot Kenneth Arnold samotnie przelatywał koło Mount Rainier w stanie Waszyngton. Nagle zobaczył 9 samolotów poruszających się z zawrotną prędkością. Błyszczały, leciały w szyku z prędkością naddźwiękową, robiąc nagłe zwroty. Ich tempo było wówczas nieosiągalne. Dopiero zaczynała się era odrzutowców, a na pewno nie naddźwiękowych. Jako doświadczony pilot chciał potwierdzić obserwacje, wykluczając zjawiska atmosferyczne. Zmieniał kurs i nachylenie. Ustawił się tak, by widzieć ciemne sylwetki obiektów na tle śniegu. Zanim zdołał się zbliżyć, formacja zniknęła. Nikt wcześniej nie widział czegoś takiego. Zaraz po zdarzeniu dziennikarze źle zacytowali wypowiedzi Arnolda, gdy chciał oddać sens wydarzenia. Stwierdził, że obiekty poruszały się jak talerze podskakujące na wodzie, a prasa podała, że wyglądały jak talerze. Tak narodziło się określenie latający talerz. Przygoda Arnolda stała się początkiem współczesnej ufomanii. Kilka miesięcy później, latem 1947 roku, z Roswell w Nowym Meksyku dotarł najsłynniejszy meldunek o istnieniu UFO. To był sztandarowy przykład doniesień o UFO. Miał wszystkie istotne elementy. Rozbity statek, zmiażdżone ciała, rząd tuszuje sprawę. Pojawiły się sprzeczne dane. Pierwszy komunikat lotnictwa potwierdzał, że był to pozaziemski latający talerz. Szybko zmieniono wersję na upadek balonu meteorologicznego bez załogi, odcinając się od kosmicznych wątków. Świadkowie utrzymywali, że widzieli części rozbitego statku zrobione z materiałów nieznanych na Ziemi. Obserwacje Arnolda i incydent z Roswell pozostają kontrowersyjne i nie zostały oficjalnie potwierdzone. Co roku napływają tysiące doniesień o obserwacjach, głównie na niebie, obiektów rzekomo pozaziemskiego pochodzenia, zwane UFO lub NOL. Sam widziałem jasny punkt na horyzoncie, który wzleciał do chmur. Formalnie był to niezidentyfikowany obiekt latający, ale UFO wcale nie muszą być statkami kosmitów. Naukowcy uważają, że większość UFO to obiekty pochodzenia ziemskiego, satelity, balony i samoloty lub kosmicznego, meteory, komety, często też wyjątkowo jasna Wenus. Czy niewytłumaczalne zjawiska mogą być wywołane przez pojazdy kosmitów? A jeśli tak, to jakie rozwiązania pozwalałyby im latać tak, jak obserwowano? Jak byłyby zbudowane? Jakie trudności musieli przy tym pokonać konstruktorzy?
Wielu manewrów opisywanych przez świadków nie da się wyjaśnić zgodnie z prawami fizyki. Pojazdy osiągają wielkie prędkości, gwałtownie przyspieszają, ostro zakręcają, czego nie wytrzymałby ani pilot, ani samolot. Świadkowie mówią o nagłym przyspieszaniu, ciasnych wirażach i błyskawicznym hamowaniu, sprzecznymi z prawami fizyki. A może kosmitów one nie obowiązują? Musimy pamiętać o istnieniu bezwładności. Isaac Newton stwierdził, że obiekt spoczywający lub poruszający się nie zmienia zachowania, jeśli nie zadziała na niego zewnętrzna siła. By zdecydowanie zmienić pęd, trzeba użyć ogromnej siły. Zgodnie z tą zasadą, pilot wykonujący ostry skręt podczas lotu z prędkością dźwięku podlegałby przeciążeniu rzędu 300 G. Człowiek w skafandrze kompensacyjnym zdoła wytrzymać bez omdlenia nieco powyżej 10 G. Jeśli anatomia kosmitów choć trochę przypomina naszą, nie przeżyliby przeciążenia 300 G. Ich rozpędzone organy wewnętrzne rozbiłyby się o szkielet. Jeśli są do nas podobni, mogli opracować sposób wypełniania organizmu płynem w celu unieruchomienia narządów. Wraz ze skutecznym przypasaniem i amortyzacją pozwala to uniknąć obrażeń wewnętrznych przy przyspieszaniu i hamowaniu. By uniknąć wpływu przeciążenia na sam pojazd, pilot musiałby skorzystać z technik, które nieprędko posiądziemy. Żeby przyspieszenia rzędu 300 G nie doprowadziły do zmiażdżenia lub rozerwania pojazdu, trzeba by zmniejszyć bezwładność. Takie urządzenie musiałoby manipulować grawitacją poprzez jakieś pole siłowe, przeciwstawiające się wszechobecnemu prawu ciążenia. Urządzenie można by włączać i wyłączać, albo działałoby automatycznie. Dla nas jest obecnie nieosiągalne. Nauka nie potrafi wskazać, jak można zmieniać bezwładność, ale może zdoła wyjaśnić chociaż kształt najsłynniejszego UFO, czyli talerza. Pod koniec lat 50. lotnictwo USA eksperymentowało z samolotem Avrocar. Prototyp okazał się niestabilny i nie potwierdził spodziewanych korzyści aerodynamicznych. Okazało się, że talerz nie rozwinie w atmosferze zawrotnej prędkości. Znacznie lepsze okazały się samoloty ze skrzydłami delta lub ukośnymi, obecnie często spotykane w lotnictwie. Równocześnie stopniowo wzrastał udział doniesień o UFO z cienkymi skrzydłami. Zbiegło się to z pojawieniem się samolotów o zmiennej geometrii i latających skrzydeł, na przykład niewidzialnego bombowca B-2. Opowieści tropicieli UFO się zmieniają, a opisy odpowiadają tendencjom w projektowaniu samolotów. Oprócz zdolności manewrowej i kształtu, naukowcy pragną zrozumieć dźwięki związane z UFO, a raczej ich brak. Obserwatorzy twierdzą, że obiekty poruszają się bezgłośnie. Zasadniczo wszystkie opisy wspominają o ciszy, podczas gdy obiekty szybko latające w atmosferze silnie hałasują. Znamy zjawisko gromu dźwiękowego. To szczególne spiętrzenie fal akustycznych poruszające się wraz z samolotem. Na Ziemi słyszymy huk wywołany nagłą zmianą ciśnienia powietrza wokół samolotu, przecinającego atmosferę. Czy pojazdy kosmitów mogą tłumić ogromne fale akustyczne generowane podczas lotu z prędkością naddźwiękową?
Odpowiedzi należy szukać u projektantów elektronicznych słuchawek tłumiących hałas. Można wyciszać dźwięki, odbierając sygnał przeznaczony do wytłumienia i nadając go w przeciwfazie. Fale się znoszą. Nie ma urządzeń, które by tego dokonały z gromem dźwiękowym. Kasowanie ogłuszającego huku, od którego cały człowiek drży, wymagałoby wyrafinowanych rozwiązań technicznych. Skoro pojazd może być niesłyszalny, to może i niewidzialny. Niektórzy świadkowie twierdzą, że UFO potrafi zniknąć. To też da się wytłumaczyć za pomocą pewnej nowinki technicznej. Trwają próby uzyskania niewidzialności poprzez szczególne załamanie fal światła. Służą do tego metamateriały, produkty o złożonej strukturze wewnętrznej. Działają jak peleryna Harry'ego Pottera. Metamateriały to polimerowe matryce pokrywane złotem i miedzią, w których fale elektromagnetyczne okrążają obiekt, zamiast się odbijać lub załamywać. The light is guided around the object, rather than being reflected or refracted. Zanim jednak kosmici pokażą nam swoje materiały i rozwiązania zapewniające niewidzialność czy niezwykłą zwrotność pojazdów, muszą wcześniej dotrzeć na Ziemię. Szanse obcych na dotarcie do nas oceniam bardzo nisko. Musieliby wcześniej pokonać szereg trudności technicznych, w tym przerastające nas zagadnienia z inżynierii materiałowej. Ich umiejętności musiałyby przekraczać wiedzę i najśmielsze marzenia. Naukowcy wskazali kilka rozwiązań pozwalających pokonać pozornie nieprzebyty dystans między gwiazdami. Jednym z nich jest napędzanie pojazdu potężnymi wybuchami o ogromnej skali, widocznymi z odległości wielu lat świetlnych. Od lat z całego świata spływają niezliczone raporty o obserwacjach UFO. Nie wszystkich dokonano na powierzchni Ziemi. 19 lipca 2009 roku w zapisie z wahadłowca Endeavour wypatrzono obiekt w kształcie dysku, unoszący się nad mechanicznym ramieniem pojazdu. W historii lotów załogowych zapisano wiele niezrozumiałych obserwacji. Czy to nierozpoznane zjawiska kosmiczne, czy obrazy statków obcych podróżujących po drodze mlecznej? Podróże międzygwiezdne to ulubiony temat fantastyki. Stale pokazują takie filmy w telewizji i w kinach. Czy taka podróż może się odbyć? Odległości między gwiazdami są ogromne. Podróże międzygwiezdne nie są sprzeczne z prawami fizyki. Nie można ich wykluczyć, twierdząc, że oni do nas nigdy nie przylecą. Ale zadanie byłoby niezwykle trudne. Drogi do Alfy Centauri, gwiazdy najbliższej Słońcu, bo oddalonej o 4,5 roku świetlnego, nie da się pokonać nawet najpotężniejszą z naszych rakiet. Gdyby kosmici mieli przybyć do nas z odległego systemu, to na pewno nie na paliwie chemicznym. Słup ognia przy starcie Saturna V robił wrażenie, ale zasięg rakiet chemicznych jest ograniczony, nawet w skali Układu Słonecznego. Warto sobie uzmysłowić, że najdalej zawędrowała sonda Voyager 1, wystrzelona w 1977 roku. Leci od 34 lat, obecnie z prędkością 17 km na sekundę. I dopiero niedawno opuściła Układ Słoneczny. Gdyby na jej drodze była najbliższa nas Alfa Centauri, lot trwałby 56 tysięcy lat. Wyprawa załogowa, ograniczona czasem życia ludzi, nie powinna być dłuższa niż 50 lat. Prędkość lotu musiałaby być przynajmniej 1000 razy większa niż obecnie. Światło rozchodzi się ze zdumiewającą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę.
Żeby dotrzeć do pobliskiej gwiazdy, pojazd musiałby osiągnąć prędkość zbliżonego rzędu. Największą przeszkodą przy rozpędzaniu jest masa. Zapasy paliwa na cały lot już przy starcie stanowią ogromny balast. Obliczono, że do osiągnięcia 6% prędkości światła statek międzygwiezdny musiałby zabrać więcej paliwa chemicznego, niż wynosi masa Wszechświata. W ten sposób daleko nie dotrzemy. Żeby kosmici nas odwiedzili, muszą najpierw rozwiązać tę trudność. W 2011 roku NASA wyniosła na orbitę Ziemi NanoSail D, pierwszy żagiel słoneczny. Cieniutką płachtę o powierzchni 9 m2 popycha strumień fotonów, czyli ciśnienie światła. Nieprzezwyciężalnym ograniczeniem napędu odrzutowego jest konieczność zawierania na pokład paliwa. Żagiel słoneczny wykorzystuje do napędu to, co naturalnie występuje po drodze – fotony wysyłane przez Słońce. Podobnie lotnia może krążyć bez silników i paliwa, korzystając z zasobów otoczenia i praw aerodynamiki. By osiągnąć siłę potrzebną do holowania dużego pojazdu załogowego, żagiel musiałby mieć setki kilometrów średnicy. Ponieważ natężenie światła gwiazdy maleje w miarę oddalania się od niej, zaproponowano popychanie żagla przez skierowaną na niego wiązkę lasera. Niestety, moja lotnia, jak wszystkie, musi w końcu opaść. Natomiast żagiel słoneczny, napędzany laserem, mógłby dolecieć do gwiazd. Żagiel słoneczny mógłby osiągnąć nawet 10% prędkości światła. Podróż do Alfy Centauri z laserowym napędem potrwałaby 45 lat. Ostatnio agencje kosmiczne planują starty kolejnych żagli. Istnieją jednak jeszcze potężniejsze źródła napędu. W latach 60. zaproponowano napędzanie pojazdu przez ładunki eksplodujące za nim. Wybuchy popychałyby statek do przodu. Projekt nazwano Orion i eksperymentowano przy użyciu ładunków konwencjonalnych, ale docelowo miał wykorzystywać energię jądrową. Odtworzymy tę próbę. Polygen umieszczają małe ładunki chemiczne, które uniosą instalację na kilkanaście metrów. Uwzględniając energię wybuchu, oszacujemy możliwości napędu jądrowego. Model pojazdu Orion jest uzbrojony i gotowy do startu. Odpalimy ładunki, by wyrzucić go w powietrze. Porównamy wynik z energią typowej bomby, jaka mogłaby zostać użyta do napędu. Rozwiązanie wykorzystujące rozszczepienie jąder zaproponował w 1947 roku Polak Stanisław Ulam. Energię wyzwoloną przy rozbijaniu jąder atomowych wynoszą głównie swobodne neutrony i potężne promieniowanie gamma. Wybuch wyniósł 16-kilogramowy ładunek 8 metrów w górę. Mała bomba uranowa, jaką zrzucono na Hiroshimę, wyzwoliła 27 milionów razy więcej energii. Napęd mógłby umożliwić podróże międzyplanetarne, a nawet międzygwiezdne.
Potężne wybuchy napędu jądrowego wymagałyby masywnej osłony przejmującej energię produktów eksplozji i układu amortyzatorów niwelujących wstrząs po każdym pchnięciu. Pojazd z napędem Orion mógłby osiągnąć 5% prędkości światła. Czas podróży do Alfy Centauri wynosiłby 90 lat. Mimo wydajnego źródła energii, pojazd rozszczepieniowy byłby wolniejszy od żagla słonecznego. Żeby osiągnąć większą prędkość, potrzebna jest jeszcze skuteczniejsza reakcja jądrowa. Reakcja rozszczepienia jąder jest dobrze poznana i opanowana. Stosują ją w elektrowniach od dziesięcioleci. Konkurencją dla niej jest synteza jądrowa. Energia syntezy zasila Słońce. W wysokiej temperaturze jego jądra prędkość cząstek jest wystarczająca, by wpadając na siebie mogły się połączyć. Powstają coraz większe jądra i wyzwala się energia. W przeciwieństwie do rozszczepienia podczas syntezy, energia wyzwala się wskutek połączenia dwóch jąder w jedno większe. Wydajność reakcji w przeliczeniu na masę paliwa jest wyższa. Pojazd napędzany syntezą jądrową znalazł się w latach 70. w założeniach projektu Daedalus. Jego celem było dotarcie na gwiazdę Barnarda 5,9 roku świetlnego od Ziemi. Zamiast wykorzystywać dyszy, zamierzano przeprowadzać syntezę jądrową w reaktorze na pokładzie statku. Paliwem dla Daedala miały być kulki z deuterem i helem-3, rozgrzewane w reaktorze przez wiązkę relatywistycznych elektronów. Doprowadzona przez nie duża energia umożliwiłaby łączenie się jąder deuteru i helu i uzyskanie wielkiej nadwyżki energii. Planowano wykorzystanie 250 porcji paliwa na sekundę przez 2 lata. Masę pojazdu szacowano na 55 000 ton, z czego większość miało stanowić paliwo. Taki pojazd startowałby z ogromnym balastem. Zaawansowane cywilizacje mogłyby obejść problem, pozyskując paliwo z otoczenia podczas lotu. Deuter, czyli ciężki wodór, jest dość powszechny na Ziemi, zwłaszcza w morzach. Hel-3 jest znacznie rzadszy. W Układzie Słonecznym można go znaleźć na Księżycu oraz w znacznej ilości na Jowiszu i Saturnie. Przypuszczalnie możliwe jest odzyskiwanie Helu-3 z gazu międzygwiezdnego podczas podróży. Można sobie wyobrazić podróż z napędem termojądrowym do odległej gwiazdy i powrót na paliwie pobranym z tej gwiazdy. Samowystarczalny pojazd na energię termojądrową miałby mniejszą masę startową. W krótszym czasie mógłby uzyskać większą prędkość i dotrzeć do bliskich gwiazd w rozsądnym terminie. Rozwijając 15% prędkości światła, doleciałby do Alfy Centauri w 35 lat. Travel time from Earth to Alpha Centauri? About 35 years. Jednak ogromne koszty, trudności organizacyjne, a także ograniczenia w wykorzystaniu energii jądrowej w kosmosie dawno pogrzebały ten projekt. Za to rozwinięta cywilizacja mogłaby zrezygnować z napędu jądrowego, a mimo to wędrować z prędkością światła bez ruszania się z miejsca. Jak UFO mogłyby osiągać zawrotne prędkości konieczne do podróży międzygwiezdnych? Jedną z możliwości wskazują wielkie akceleratory wiązek przeciwbieżnych, choćby Tevaton w ośrodku Fermilab w USA. Cząstki krążą w nich z prędkością przyświetlną i zderzają się czołowo, wyzwalając wielką energię.
Z obszaru oddziaływania wylatuje intensywny strumień szybkich cząstek i promieniowania gamma. Produkty mogą być kluczem do podróży międzygwiezdnych. Wdrażając E równa się mc kwadrat, najsłynniejsze równanie, jakie pozostawił nam Einstein, można uzyskać antymaterię. Ze wzoru wynika, że materia i energia są równoważne. Dysponując pewną masą, możemy ją zamieniać na energię. To świetny sposób, bo bardzo wydajny, jeśli konwersja uda się w całości. Czy antymateria istnieje we wszechświecie, skoro musimy ją sztucznie wytwarzać? Właśnie o to zapytał nas Stefan z Filadelfii. Antymateria niewątpliwie istnieje. Jej zetknięcie ze zwykłą materią prowadzi do wybuchu i rozbłysku promieniowania elektromagnetycznego. Możemy uzyskiwać niewielkie ilości antymaterii w laboratoriach lub czerpać ją z kosmosu. W korpuskularnym promieniowaniu kosmicznym pewna część cząstek to antymateria. Na razie jedynym źródłem antymaterii są akceleratory wytwarzające ją w znikomych ilościach. Gdybyśmy znaleźli sposób wytwarzania i przechowywania antymaterii, uzyskalibyśmy paliwo, które w połączeniu ze zwykłą materią dawałoby więcej energii niż reakcja rozszczepienia lub syntezy jąder. Wiemy, że antymateria istnieje, może być tworzona i gromadzona, więc jakaś zaawansowana cywilizacja mogłaby jej użyć na wielką skalę jako paliwo do statków kosmicznych. Statek na antymaterię osiągałby zawrotną prędkość, zbliżoną do prędkości światła gwiazd pokonujących galaktykę. Podróż z Ziemi na oddaloną o 4,5 roku świetlnego Alfę Centauri trwałaby 5 lat. Według nas koszt wytworzenia antymaterii na potrzeby podróży byłby astronomiczny. Nawet gdyby kosmici mogli sobie na to pozwolić, to nie koniec wydatków. Przy anihilacji materii powstaje promieniowanie gamma, niebezpieczne dla istot żywych na pokładzie. Tylko skuteczne osłony uchroniłyby załogę przed śmiercią. Zresztą sam lot niemal z prędkością światła byłby wielkim zagrożeniem. Przestrzeń kosmiczna jest prawie pusta, ale pojazd musiałby mieć skuteczne tarcze, bo przy wielkiej prędkości zderzenie nawet z drobinkami międzygwiezdnego pyłu mogłoby go zniszczyć. Skoro nawet kosmiczne drobinki są niebezpieczne, może lepiej wcale się nie ruszać. Miłośnicy Star Treka znają to rozwiązanie i statek, który podróżuje w bezruchu. Można stworzyć bańkę warp. Nazwa ta wywodzi się ze świata science fiction. Zagęszczając czasoprzestrzeń przed pojazdem i rozciągając za nim, można spowodować, że spoczywając w płaskim otoczeniu, będzie pędził na fali w czasoprzestrzeni. Napęd warp wydaje się tylko fantazją literacką. Tymczasem w 1994 roku szanowany młody fizyk Miguel Alcubierre stworzył poważną teorię, jak podróżować w kontrolowanej bańce warp. Nie jest to łatwe. Największą przeszkodę stanowi ciemna energia, składnik kosmosu, za którego badania w 2011 roku 3 badaczy wyróżniono Nagrodą Nobla.
Najogólniejszym określeniem znaczenia ciemnej energii jest stwierdzenie, że to ona nadaje czasoprzestrzeni naturalne dążenie do rozszerzania się. Pomiary ucieczki odległych rejonów Wszechświata pokazują, że coś przyspiesza ten ruch. Ciemna energia jest rozproszona, a nie koncentruje się lokalnie jak energia gwiazd czy inne formy. Nie można wykluczyć, że cywilizacja znacznie bardziej zaawansowana od naszej, gdzieś w odległym kosmosie, zapanowała nad ciemną energią i użyła jej jako paliwa. Przeszkodą w zbudowaniu napędu warp jest to, że jedynym możliwym do pomyślenia sposobem poruszania statku jest użycie do tego energii czarnej dziury. Należy po prostu zgromadzić pewną ilość materii w obszarze tak małym, by powstała czarna dziura. Gdyby udało się ją zawiesić przed dziobem statku, zakrzywienie czasoprzestrzeni powinno pociągnąć statek. Jaką prędkość może nadać napęd warp statkowi kosmitów? Konsekwencją teorii Alcubierra jest to, że jeśli napęd warp powstanie, można się będzie dowolnie zbliżyć do prędkości światła. Podróż z prędkością światła z napędem warp z Ziemi na Alpha Centauri zajęłaby 4,5 roku, albo krócej. Niestety pasażerowie mogliby się przy tym spalić. Napęd Alcubierra i bańka warp mają tę wadę, że wewnątrz byłoby goręcej niż w jądrze Słońca. Dość upalnie. To kolejna drobna niedogodność podczas podróży kosmitów na Ziemię. A co by było, gdyby już zjawili się ciągnięci przez czarną dziurę w ziemskiej atmosferze? Pierwsze spotkanie cywilizacji z obcymi byłoby też ostatnim. 13 marca 1997 roku. Tysiące ludzi obserwowały niezwykłe widowisko nad Arizoną. Zewsząd napływały relacje o światłach tworzących geometryczne wzory. Kilka osób widziało nad Phoenix pojazd o średnicy kilometra z regularnie błyskającymi lampami. Analiza wydarzenia pokazała, że tak zwane światła nad Phoenix były najpewniej grupą flar wyrzuconych przez samolot szturmowy A-10. Ludzka wyobraźnia wykreowała wielki obiekt między nimi. To najtrafniejsze wytłumaczenie. Dla wielu światła nad Phoenix oznaczały przybycie wielkiego pojazdu. Widzieli w nim nawet statek bazy. Taki pojazd jest osią każdej opowieści o odwiedzinach kosmitów. Tylko taki flagowiec mógłby pokonać ogromne przestrzenie kosmosu. Określenie statek baza jest równie stare jak latający talerz. Stoi za nim przekonanie, że jednoosobowym pojazdem nie doleci się do odległych gwiazd. Tu potrzeba czegoś większego. Ziemskim odpowiednikiem statku bazy jest lotniskowiec. Pokonuje wielkie dystanse na oceanach, by wypuścić samoloty, które wykonają zasadnicze zadanie. Gdyby podróż na Ziemię miała trwać wieki lub nawet tysiąclecia, statek baza byłby czymś więcej niż lotniskowcem. Taki statek to arka, zamknięty ekosystem, w którym kolejne pokolenia podróżników rodzą się, starzeją i umierają w drodze do odległego celu. Być może hibernacja lub inny sposób zawieszenia życia pomoże kosmitom przetrwać podróż, by u jej kresu być w pełni silni.
Czas lotu to także zagrożenia od potężnych silników statku i czynników zewnętrznych. Żeby można było przetrwać, pojazd powinien mieć kształt cygara, o jakim opowiada wielu obserwatorów UFO. Niezależnie od rodzaju przyszłościowego napędu, załoga powinna się znaleźć jak najdalej od silnika. Od razu nasuwa się pomysł, by pojazd był długi i smukły. Silnik mieściłby się na jednym końcu pojazdu, a kabina na drugim. Jak najdalej od szkodliwych cząstek promieniowania rentgenowskiego i gamma. Gdyby taka arka odwiedziła Ziemię, dowody jej obecności byłyby łatwe do zauważenia i powszechnie znane. Cechą wspólną zaawansowanych napędów jest rozsyłanie ogromnej energii. Taki pojazd byłby widoczny niczym latarnia morska już z odległości wielu lat świetlnych. Zauważylibyśmy źródło promieniowania rentgenowskiego, gamma i korpuskularnego z miejsca, w którym ich nie było. Przed oczywistymi obserwacjami statku bazy już wcześniejsze sygnały jego zbliżania się do Ziemi byłyby zapowiedzią apokalipsy. Gdyby z jakiegokolwiek powodu przybysze nie wyłączyli wcześniej silników, życie na Ziemi byłoby zalane potokiem neutronów, promieniowania rentgenowskiego i gamma. Ponieważ każda wersja napędu warp zakrzywia czasoprzestrzeń, należy unikać spotkania z większymi obiektami, choćby planetą. Katastroficzne wizje odwiedzin zakładają, że obcy zaryzykują życie, podróżując w przestrzeni międzygwiezdnej. Są dla nich lepsze rozwiązania. Kosmici mogliby zostać w domu i wysyłać myślące maszyny na podbój kosmosu. Dla zagorzałych zwolenników teorii UFO, wydarzenia z Roswell w Nowym Meksyku z lata 1947 roku były przełomem historii spotkań ludzi z obcymi. Sensacyjne doniesienia zawierały przede wszystkim opisy ciał kosmitów znalezionych na miejscu domniemanej katastrofy. W miarę upływu czasu opisy obcych, znanych jako szare ludziki, stały się kanonem science fiction i wracają w kolejnych charakterystykach UFO. Nieproporcjonalnie duże głowy mają świadczyć o nadzwyczajnej inteligencji. Większe czaszki powinny chronić mózgi większe i bardziej rozwinięte od ludzkiego. Pokonanie ogromnych trudności podróży międzygwiezdnych wymaga otwartego umysłu. Ale czy jest w zasięgu organizmów żywych? Twórcy science fiction popełniają błąd, zakładając, że kosmici to żywe stworzenia. Sądzę, że między gwiazdami może podróżować wiele różnych gatunków. W filmach czasem pojawiają się inteligentne maszyny. Według prawa Mura na Ziemi co 18 miesięcy podwaja się liczba tranzystorów w układach scalonych oraz możliwości komputerów. Ta tendencja utrzymuje się od pół wieku i powinna obowiązywać do roku 2020, a nawet dłużej. Wykładniczy wzrost szybkości obliczeń to wstęp do działu science fiction, zwanego sztuczną inteligencją. Za 100 lat myślące maszyny będą mądrzejsze nie tylko od nas, lecz również od najinteligentniejszych ludzi w historii.
To główna różnica między inteligencją sztuczną a biologiczną. Maszyny mogą ewoluować niewyobrażalnie szybko. Najbardziej pociąga nas i zarazem przeraża sztuczna inteligencja, która będzie robiła to, co potrafią nasze mózgi. W laboratorium sztucznej inteligencji Uniwersytetu Stanforda zaczyna się era myślących maszyn. Tworzenie sztucznej inteligencji ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, nie wiemy, jak sprawić, by komputery uczyły się tak skutecznie jak ludzie. Są zbyt wolne, by mogły naśladować proces uczenia się ludzkiego mózgu. Studenci stworzyli model niezaawansowanej sztucznej inteligencji. Robota szermierza uczącego się w trakcie walki. Robot stara się bronić, reaguje na ruchy przeciwnika. Odpowiada na jego zamachy, zachowania i ustawienia głowy. Czy takie roboty to już wstęp do sztucznej inteligencji? Wykorzystaliśmy procedury sztucznej inteligencji, zwłaszcza sposoby uczenia się. Robot reaguje na otoczenie, ale jeszcze nie myśli. Współczesne komputery są mało inteligentne w porównaniu z większością ludzi. W przyszłości nam dorównają albo nas nawet prześcigną. Wyobraźmy sobie, że komputer w naszym portfelu lub telefonie będzie mądrzejszy od Einsteina. Jak to zmieni cywilizację? Jakie stworzymy wówczas wspaniałości? Robot szermierz robi wrażenie, ale daleko mu do inteligentnego, mechanicznego pilota statku międzygwiezdnego. Uwzględniając niezliczone przeszkody podczas dalekich podróży, można założyć, że pierwszy kontakt nawiążą z nami inteligentne maszyny. Jeśli rzeczywiście ktoś podróżuje między gwiazdami, raczej nie są to organizmy żywe. Są zbyt delikatne i nie żyją wiecznie. Podobnie jak NASA wysyła sondy bezzałogowe w Układ Słoneczny, tak kosmici w najdalsze misje wyślą maszyny. Istoty żywe czy cuda techniki ze sztuczną inteligencją. Do pierwszego kontaktu możemy tylko spekulować, kim są obcy. Jak długo musimy czekać? Czy można ocenić prawdopodobieństwo istnienia innych cywilizacji? Niektórzy twierdzą, że jest duże, a wszechświat tętni życiem. Droga Mleczna istnieje od dawna. Układ Słoneczny nieco krócej. Znamy wiele gwiazd znacznie starszych od naszej. Skoro może tam być cywilizacja, to może rozwijać się dłużej od naszej. Jeśli tamtejsze istoty rozumne istnieją już 100 000 lat, to pewnie opracowały metody komunikowania się i być może podróży między odległymi układami. Do nawiązania pierwszego kontaktu ludzie będą wypatrywać UFO na niebie. Nie znaleziono do tej pory żadnego statku kosmitów, ale nie można wykluczyć, że Ziemianie kiedyś znajdą ślady inteligentnej cywilizacji z odległych lub całkiem bliskich zakątków Wszechświata. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński. Ale może zdoła wyjaśnić chociaż kształt najsłynniejszego UFO, czyli talerza.
Pod koniec lat 50. lotnictwo USA eksperymentowało z samolotem Avrocar. Prototyp okazał się niestabilny i nie potwierdził spodziewanych korzyści aerodynamicznych. Okazało się, że talerz nie rozwinie w atmosferze zawrotnej prędkości. Znacznie lepsze okazały się samoloty ze skrzydłami delta lub ukośnymi, obecnie często spotykane w lotnictwie. Równocześnie stopniowo wzrastał udział doniesień o UFO z cienkimi skrzydłami. Zbiegło się to z pojawieniem się samolotów o zmiennej geometrii i latających skrzydeł, na przykład niewidzialnego bombowca B-2. Opowieści tropicieli UFO się zmieniają, a opisy odpowiadają tendencjom w projektowaniu samolotów. Oprócz zdolności manewrowej i kształtu, naukowcy pragną zrozumieć dźwięki związane z UFO, a raczej ich brak. Obserwatorzy twierdzą, że obiekty poruszają się bezgłośnie. Zasadniczo wszystkie opisy wspominają o ciszy, podczas gdy obiekty szybko latające w atmosferze silnie hałasują. Znamy zjawisko gromu dźwiękowego. To szczególne spiętrzenie fal akustycznych poruszające się wraz z samolotem. Na Ziemi słyszymy huk wywołany nagłą zmianą ciśnienia powietrza wokół samolotu, przecinającego atmosferę. Czy pojazdy kosmitów mogą tłumić ogromne fale akustyczne generowane podczas lotu z prędkością naddźwiękową? Odpowiedzi należy szukać u projektantów elektronicznych słuchawek tłumiących hałas. Można wyciszać dźwięki, odbierając sygnał przeznaczony do wytłumienia i nadając go w przeciwfazie. Fale się znoszą. Nie ma urządzeń, które by tego dokonały z gromem dźwiękowym. Kasowanie ogłuszającego huku, od którego cały człowiek drży, wymagałoby wyrafinowanych rozwiązań technicznych. Skoro pojazd może być niesłyszalny, to może i niewidzialny. Niektórzy świadkowie twierdzą, że UFO potrafi zniknąć. To też da się wytłumaczyć za pomocą pewnej nowinki technicznej. Trwają próby uzyskania niewidzialności poprzez szczególne załamanie fal światła. Służą do tego metamateriały, produkty o złożonej strukturze wewnętrznej. Działają jak peleryna Harry'ego Pottera. Metamateriały to polimerowe matryce pokrywane złotem i miedzią, w których fale elektromagnetyczne okrążają obiekt, zamiast się odbijać lub załamywać. The light is guided around the object, rather than being reflected or refracted. Zanim jednak kosmici pokażą nam swoje materiały i rozwiązania zapewniające niewidzialność, czy niezwykłą zwrotność pojazdów, muszą wcześniej dotrzeć na Ziemię. Szanse obcych na dotarcie do nas oceniam bardzo nisko. Musieliby wcześniej pokonać szereg trudności technicznych, w tym przerastające nas zagadnienia z inżynierii materiałowej. Ich umiejętności musiałyby przekraczać wiedzę i najśmielsze marzenia. Naukowcy wskazali kilka rozwiązań pozwalających pokonać pozornie nieprzebyty dystans między gwiazdami. Jednym z nich jest napędzanie pojazdu potężnymi wybuchami o ogromnej skali, widocznymi z odległości wielu lat świetlnych. Od lat z całego świata spływają niezliczone raporty o obserwacjach UFO. Nie wszystkich dokonano na powierzchni Ziemi. 19 lipca 2009 roku w zapisie z wahadłowca Endeavour wypatrzono obiekt w kształcie dysku, unoszący się nad mechanicznym ramieniem pojazdu.
W historii lotów załogowych zapisano wiele niezrozumiałych obserwacji. Czy to nierozpoznane zjawiska kosmiczne, czy obrazy statków obcych podróżujących po drodze mlecznej? Podróże międzygwiezdne to ulubiony temat fantastyki. Stale pokazują takie filmy w telewizji i w kinach. Czy taka podróż może się odbyć? Odległości między gwiazdami są ogromne. Podróże międzygwiezdne nie są sprzeczne z prawami fizyki. Nie można ich wykluczyć, twierdząc, że oni do nas nigdy nie przylecą. Ale zadanie byłoby niezwykle trudne. Drogi do Alfy Centauri, gwiazdy najbliższej Słońcu, bo oddalonej o 4,5 roku świetlnego, nie da się pokonać nawet najpotężniejszą z naszych rakiet. Gdyby kosmici mieli przybyć do nas z odległego systemu, to na pewno nie na paliwie chemicznym. Słup ognia przy starcie Saturna V robił wrażenie, ale zasięg rakiet chemicznych jest ograniczony, nawet w skali Układu Słonecznego. Warto sobie uzmysłowić, że najdalej zawędrowała sonda Voyager 1, wystrzelona w 1977 roku. Leci od 34 lat, obecnie z prędkością 17 km na sekundę. I dopiero niedawno opuściła Układ Słoneczny. Gdyby na jej drodze była najbliższa nas Alfa Centauri, lot trwałby 56 tysięcy lat. Wyprawa załogowa, ograniczona czasem życia ludzi, nie powinna być dłuższa niż 50 lat. Prędkość lotu musiałaby być przynajmniej 1000 razy większa niż obecnie. Światło rozchodzi się ze zdumiewającą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Żeby dotrzeć do pobliskiej gwiazdy, pojazd musiałby osiągnąć prędkość zbliżonego rzędu. Największą przeszkodą przy rozpędzaniu jest masa. Zapasy paliwa na cały lot już przy starcie stanowią ogromny balast. Obliczono, że do osiągnięcia 6% prędkości światła statek międzygwiezdny musiałby zabrać więcej paliwa chemicznego, niż wynosi masa Wszechświata. W ten sposób daleko nie dotrzemy. Żeby kosmici nas odwiedzili, muszą najpierw rozwiązać tę trudność. Tysiące świadków twierdzą, że widziało UFO. Zeznania są zaskakująco podobne. Rozbity statek, zmiażdżone ciała, rząd wszystko tuszuje. Poważni naukowcy zaprzeczają istnieniu dowodów. UFO wcale nie muszą być statkami kosmitów. A gdyby tak było, to te statki byłyby dla nas cudami techniki. Musieliby znać sposoby na neutralizowanie bezwładności. Jak to naprawdę jest z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi? Kosmos. Tajemnice Wszechświata. UFO okiem naukowca. Według milionów przekonanych, wszystko zaczęło się 24 czerwca 1947 roku. Biznesmen i pilot Kenneth Arnold samotnie przelatywał koło Mount Rainier w stanie Waszyngton. Nagle zobaczył 9 samolotów poruszających się z zawrotną prędkością. Błyszczały, leciały w szyku z prędkością naddźwiękową, robiąc nagłe zwroty. Ich tempo było wówczas nieosiągalne. Dopiero zaczynała się era odrzutowców, a na pewno nie naddźwiękowych. Jako doświadczony pilot chciał potwierdzić obserwacje, wykluczając zjawiska atmosferyczne. Zmieniał kurs i nachylenie. Ustawił się tak, by widzieć ciemne sylwetki obiektów na tle śniegu. Zanim zdołał się zbliżyć, formacja zniknęła.
Nikt wcześniej nie widział czegoś takiego. Zaraz po zdarzeniu dziennikarze źle zacytowali wypowiedzi Arnolda, gdy chciał oddać sens wydarzenia. Stwierdził, że obiekty poruszały się jak talerze podskakujące na wodzie, a prasa podała, że wyglądały jak talerze. Tak narodziło się określenie latający talerz. Przygoda Arnolda stała się początkiem współczesnej UFO-manii. Kilka miesięcy później, latem 1947 roku, z Roswell w Nowym Meksyku dotarł najsłynniejszy meldunek o istnieniu UFO. To był sztandarowy przykład doniesień o UFO. Miał wszystkie istotne elementy. Rozbity statek, zmiażdżone ciała. Rząd tuszuje sprawę. Pojawiły się sprzeczne dane. Pierwszy komunikat lotnictwa potwierdzał, że był to pozaziemski latający talerz. Szybko zmieniono wersję na upadek balonu meteorologicznego bez załogi, odcinając się od kosmicznych wątków. Świadkowie utrzymywali, że widzieli części rozbitego statku zrobione z materiałów nieznanych na Ziemi. Obserwacje Arnolda i incydent z Roswell pozostają kontrowersyjne i nie zostały oficjalnie potwierdzone. Co roku napływają tysiące doniesień o obserwacjach, głównie na niebie, obiektów rzekomo pozaziemskiego pochodzenia, zwane UFO lub NOL. Sam widziałem jasny punkt na horyzoncie, który wzleciał do chmur. Formalnie był to niezidentyfikowany obiekt latający, ale UFO wcale nie muszą być statkami kosmitów. Naukowcy uważają, że większość UFO to obiekty pochodzenia ziemskiego, satelity, balony i samoloty, lub kosmicznego, meteory, komety, często też wyjątkowo jasna Wenus. Czy niewytłumaczalne zjawiska mogą być wywołane przez pojazdy kosmitów? A jeśli tak, to jakie rozwiązania pozwalałyby im latać tak, jak obserwowano? Jak byłyby zbudowane? Jakie trudności musieli przy tym pokonać konstruktorzy? Wielu manewrów opisywanych przez świadków nie da się wyjaśnić zgodnie z prawami fizyki. Pojazdy osiągają wielkie prędkości, gwałtownie przyspieszają, ostro zakręcają, czego nie wytrzymałby ani pilot, ani samolot. Świadkowie mówią o nagłym przyspieszaniu, ciasnych wirażach i błyskawicznym hamowaniu, sprzecznymi z prawami fizyki. A może kosmitów one nie obowiązują? Musimy pamiętać o istnieniu bezwładności. Isaac Newton stwierdził, że obiekt spoczywający lub poruszający się nie zmienia zachowania, jeśli nie zadziała na niego zewnętrzna siła. By zdecydowanie zmienić pęd, trzeba użyć ogromnej siły. Zgodnie z tą zasadą, pilot wykonujący ostry skręt podczas lotu z prędkością dźwięku podlegałby przeciążeniu rzędu 300 G. Człowiek w skafandrze kompensacyjnym zdoła wytrzymać bez omdlenia nieco powyżej 10 G. Jeśli anatomia kosmitów choć trochę przypomina naszą, nie przeżyliby przeciążenia 300 G. Ich rozpędzone organy wewnętrzne rozbiłyby się o szkielet. Jeśli są do nas podobni, mogli opracować sposób wypełniania organizmu płynem w celu unieruchomienia narządów. Wraz ze skutecznym przypasaniem i amortyzacją pozwala to uniknąć obrażeń wewnętrznych przy przyspieszaniu i hamowaniu. By uniknąć wpływu przeciążenia na sam pojazd,
Pilot musiałby skorzystać z technik, które nieprędko posiądziemy. Żeby przyspieszenia rzędu 300G nie doprowadziły do zmiażdżenia lub rozerwania pojazdu, trzeba by zmniejszyć bezwładność. Takie urządzenie musiałoby manipulować grawitacją poprzez jakieś pole siłowe przeciwstawiające się wszechobecnemu prawu ciążenia. Urządzenie można by włączać i wyłączać, albo działałoby automatycznie. Dla nas jest obecnie nieosiągalne. Nauka nie potrafi wskazać, jak można zmieniać bezwładność, albo krócej. Niestety, pasażerowie mogliby się przy tym spalić. Napęd Alcubierra i bańka Warp mają tę wadę, że wewnątrz byłoby goręcej niż w jądrze Słońca. Dość upalnie. To kolejna drobna niedogodność podczas podróży kosmitów na Ziemię. A co by było, gdyby już zjawili się ciągnięci przez czarną dziurę w ziemskiej atmosferze? Pierwsze spotkanie cywilizacji z obcymi byłoby też ostatnim. 13 marca 1997 roku. Tysiące ludzi obserwowały niezwykłe widowisko nad Arizoną. Zewsząd napływały relacje o światłach tworzących geometryczne wzory. Kilka osób widziało nad Phoenix pojazd o średnicy kilometra z regularnie błyskającymi lampami. Analiza wydarzenia pokazała, że tak zwane światła nad Phoenix były najpewniej grupą flar wyrzuconych przez samolot szturmowy A-10. Ludzka wyobraźnia wykreowała wielki obiekt między nimi. To najtrafniejsze wytłumaczenie. Dla wielu światła nad Phoenix oznaczały przybycie wielkiego pojazdu. Widzieli w nim nawet statek bazy. Taki pojazd jest osią każdej opowieści o odwiedzinach kosmitów. Tylko taki flagowiec mógłby pokonać ogromne przestrzenie kosmosu. Określenie statek baza jest równie stare jak latający talerz. Stoi za nim przekonanie, że jednoosobowym pojazdem nie doleci się do odległych gwiazd. Tu potrzeba czegoś większego. Ziemskim odpowiednikiem statku bazy jest lotniskowiec. Pokonuje wielkie dystanse na oceanach, by wypuścić samoloty, które wykonają zasadnicze zadanie. Gdyby podróż na Ziemię miała trwać wieki lub nawet tysiąclecia, statek baza byłby czymś więcej niż lotniskowcem. Taki statek to arka, zamknięty ekosystem, w którym kolejne pokolenia podróżników rodzą się, starzeją i umierają w drodze do odległego celu. Być może hibernacja lub inny sposób zawieszenia życia pomoże kosmitom przetrwać podróż, by u jej kresu być w pełni sił. Czas lotu to także zagrożenia od potężnych silników statku i czynników zewnętrznych. Żeby można było przetrwać, pojazd powinien mieć kształt cygara, o jakim opowiada wielu obserwatorów UFO. Niezależnie od rodzaju przyszłościowego napędu, załoga powinna się znaleźć jak najdalej od silnika. Od razu nasuwa się pomysł, by pojazd był długi i smukły. Silnik mieściłby się na jednym końcu pojazdu, a kabina na drugim. Jak najdalej od szkodliwych cząstek promieniowania rentgenowskiego i gamma. Gdyby taka arka odwiedziła Ziemię, dowody jej obecności byłyby łatwe do zauważenia i powszechnie znane.
Cechą wspólną zaawansowanych napędów jest rozsyłanie ogromnej energii. Taki pojazd byłby widoczny niczym latarnia morska już z odległości wielu lat świetlnych. Zauważylibyśmy źródło promieniowania rentgenowskiego, gamma i korpuskularnego z miejsca, w którym ich nie było. Przed oczywistymi obserwacjami statku bazy już wcześniejsze sygnały jego zbliżania się do Ziemi byłyby zapowiedzią apokalipsy. Gdyby z jakiegokolwiek powodu przybysze nie wyłączyli wcześniej silników, życie na Ziemi byłoby zalane potokiem neutronów, promieniowania rentgenowskiego i gamma. Ponieważ każda wersja napędu warp zakrzywia czasoprzestrzeń, należy unikać spotkania z większymi obiektami, choćby planetą. Katastroficzne wizje odwiedzin zakładają, że obcy zaryzykują życie, podróżując w przestrzeni międzygwiezdnej. Są dla nich lepsze rozwiązania. Kosmici mogliby zostać w domu i wysyłać myślące maszyny na podbój kosmosu. Dla zagorzałych zwolenników teorii UFO wydarzenia z Roswell w Nowym Meksyku z lata 1947 roku były przełomem historii spotkań ludzi z obcymi. Sensacyjne doniesienia zawierały przede wszystkim opisy ciał kosmitów znalezionych na miejscu domniemanej katastrofy. W miarę upływu czasu opisy obcych, znanych jako szare ludziki, stały się kanonem science fiction i wracają w kolejnych charakterystykach UFO. Nieproporcjonalnie duże głowy mają świadczyć o nadzwyczajnej inteligencji. Większe czaszki powinny chronić mózgi większe i bardziej rozwinięte od ludzkiego. Pokonanie ogromnych trudności podróży międzygwiezdnych wymaga otwartego umysłu. Ale czy jest w zasięgu organizmów żywych? Twórcy science fiction popełniają błąd, zakładając, że kosmici to żywe stworzenia. Sądzę, że między gwiazdami może podróżować wiele różnych gatunków. W filmach czasem pojawiają się inteligentne maszyny. Według prawa Mura na Ziemi co 18 miesięcy podwaja się liczba tranzystorów w układach scalonych oraz możliwości komputerów. Ta tendencja utrzymuje się od pół wieku i powinna obowiązywać do roku 2020, a nawet dłużej. Wykładniczy wzrost szybkości obliczeń to wstęp do działu science fiction, zwanego sztuczną inteligencją. Za 100 lat myślące maszyny będą mądrzejsze nie tylko od nas, lecz i nie. Rozwijając 15% prędkości światła, doleciałby do Alfy Centauri w 35 lat. Travel time from Earth to Alpha Centauri? About 35 years. Jednak ogromne koszty, trudności organizacyjne, a także ograniczenia w wykorzystaniu energii jądrowej w kosmosie dawno pogrzebały ten projekt. Za to rozwinięta cywilizacja mogłaby zrezygnować z napędu jądrowego, a mimo to wędrować z prędkością światła bez ruszania się z miejsca. Jak UFO mogłyby osiągać zawrotne prędkości konieczne do podróży międzygwiezdnych? Jedną z możliwości wskazują wielkie akceleratory wiązek przeciwbieżnych, choćby Tevaton w ośrodku Fermilab w USA. Cząstki krążą w nich z prędkością przyświetlną i zderzają się czołowo, wyzwalając wielką energię.
They meet in a high-energy collision. Z obszaru oddziaływania wylatuje intensywny strumień szybkich cząstek i promieniowania gamma. Produkty mogą być kluczem do podróży międzygwiezdnych. Wdrażając E równa się mc kwadrat, najsłynniejsze równanie, jakie pozostawił nam Einstein, można uzyskać antymaterię. Ze wzoru wynika, że materia i energia są równoważne. Dysponując pewną masą, możemy ją zamieniać na energię. To świetny sposób, bo bardzo wydajny, jeśli konwersja uda się w całości. Czy antymateria istnieje we wszechświecie, skoro musimy ją sztucznie wytwarzać? Właśnie o to zapytał nas Stefan z Filadelfii. Antymateria niewątpliwie istnieje. Jej zetknięcie ze zwykłą materią prowadzi do wybuchu i rozbłysku promieniowania elektromagnetycznego. Możemy uzyskiwać niewielkie ilości antymaterii w laboratoriach lub czerpać ją z kosmosu. W korpuskularnym promieniowaniu kosmicznym pewna część cząstek to antymateria. Na razie jedynym źródłem antymaterii są akceleratory wytwarzające ją w znikomych ilościach. Gdybyśmy znaleźli sposób wytwarzania i przechowywania antymaterii, uzyskalibyśmy paliwo, które w połączeniu ze zwykłą materią dawałoby więcej energii niż reakcja rozszczepienia lub syntezy jąder. Wiemy, że antymateria istnieje, może być tworzona i gromadzona, więc jakaś zaawansowana cywilizacja mogłaby jej użyć na wielką skalę jako paliwo do statków kosmicznych. Statek na antymaterię osiągałby zawrotną prędkość, zbliżoną do prędkości światła gwiazd pokonujących galaktykę. Podróż z Ziemi na oddaloną o 4,5 roku świetlnego Alfę Centauri trwałaby 5 lat. Według nas koszt wytworzenia antymaterii na potrzeby podróży byłby astronomiczny. Nawet gdyby kosmici mogli sobie na to pozwolić, to nie koniec wydatków. Przy anihilacji materii powstaje promieniowanie gamma, niebezpieczne dla istot żywych na pokładzie. Tylko skuteczne osłony uchroniłyby załogę przed śmiercią. Zresztą sam lot niemal z prędkością światła byłby wielkim zagrożeniem. Przestrzeń kosmiczna jest prawie pusta, ale pojazd musiałby mieć skuteczne tarcze, bo przy wielkiej prędkości zderzenie nawet z drobinkami międzygwiezdnego pyłu mogłoby go zniszczyć. Skoro nawet kosmiczne drobinki są niebezpieczne, może lepiej wcale się nie ruszać. Miłośnicy Star Treka znają to rozwiązanie i statek, który podróżuje w bezruchu. Można stworzyć bańkę warp. Nazwa ta wywodzi się ze świata science fiction. Zagęszczając czasoprzestrzeń przed pojazdem i rozciągając za nim, można spowodować, że spoczywając w płaskim otoczeniu, będzie pędził na fali w czasoprzestrzeni. Napęd warp wydaje się tylko fantazją literacką. Tymczasem w 1994 roku szanowany młody fizyk Miguel Alcubierre stworzył poważną teorię, jak podróżować w kontrolowanej bańce warp. Nie jest to łatwe. Największą przeszkodę stanowi ciemna energia. Składnik kosmosu, za którego badania w 2011 roku 3 badaczy wyróżniono Nagrodą Nobla.
Najogólniejszym określeniem znaczenia ciemnej energii jest stwierdzenie, że to ona nadaje czasoprzestrzeni naturalne dążenie do rozszerzania się. Pomiary ucieczki odległych rejonów Wszechświata pokazują, że coś przyspiesza ten ruch. Ciemna energia jest rozproszona, a nie koncentruje się lokalnie jak energia gwiazd czy inne formy. Nie można wykluczyć, że cywilizacja znacznie bardziej zaawansowana od naszej, gdzieś w odległym kosmosie, zapanowała nad ciemną energią i użyła jej jako paliwa. Przeszkodą w zbudowaniu napędu warp jest to, że jedynym możliwym do pomyślenia sposobem poruszania statku jest użycie do tego energii czarnej dziury. Należy po prostu zgromadzić pewną ilość materii w obszarze tak małym, by powstała czarna dziura. Gdyby udało się ją zawiesić przed dziobem statku, zakrzywienie czasoprzestrzeni powinno pociągnąć statek. Jaką prędkość może nadać napęd warp statkowi kosmitów? Konsekwencją teorii Alcubierra jest to, że jeśli napęd warp powstanie, można się będzie dowolnie zbliżyć do prędkości światła. Podróż z prędkością światła z napędem warp z Ziemi na Alpha Centauri zajęłaby 4,5 roku. W 2011 roku NASA wyniosła na orbitę Ziemi NanoSail D, pierwszy żagiel słoneczny. Cieniutką płachtę o powierzchni 9 m2 popycha strumień fotonów, czyli ciśnienie światła. Nieprzezwyciężalnym ograniczeniem napędu odrzutowego jest konieczność zabierania na pokład paliwa. Żagiel słoneczny wykorzystuje do napędu to, co naturalnie występuje po drodze – fotony wysyłane przez Słońce. Podobnie lotnia może krążyć bez silników i paliwa, korzystając z zasobów otoczenia i praw aerodynamiki. By osiągnąć siłę potrzebną do holowania dużego pojazdu załogowego, żagiel musiałby mieć setki kilometrów średnicy. Ponieważ natężenie światła gwiazdy maleje w miarę oddalania się od niej, zaproponowano popychanie żagla przez skierowaną na niego wiązkę lasera. Niestety, moja lotnia, jak wszystkie, musi w końcu opaść. Natomiast żagiel słoneczny, napędzany laserem, mógłby dolecieć do gwiazd. Żagiel słoneczny mógłby osiągnąć nawet 10% prędkości światła. Podróż do Alfy Centauri z laserowym napędem potrwałaby 45 lat. Ostatnio agencje kosmiczne planują starty kolejnych żagli. Istnieją jednak jeszcze potężniejsze źródła napędu. W latach 60. zaproponowano napędzanie pojazdu przez ładunki eksplodujące za nim. Wybuchy popychałyby statek do przodu. Projekt nazwano Orion i eksperymentowano przy użyciu ładunków konwencjonalnych, ale docelowo miał wykorzystywać energię jądrową. Odtworzymy tę próbę. Polygen umieszczają małe ładunki chemiczne, które uniosą instalację na kilkanaście metrów. Uwzględniając energię wybuchu, oszacujemy możliwości napędu jądrowego.
Model pojazdu Orion jest uzbrojony i gotowy do startu. Odpalimy ładunki, by wyrzucić go w powietrze. Porównamy wynik z energią typowej bomby, jaka mogłaby zostać użyta do napędu. Rozwiązanie wykorzystujące rozszczepienie jąder zaproponował w 1947 roku Polak Stanisław Ulam. Energię wyzwoloną przy rozbijaniu jąder atomowych wynoszą głównie swobodne neutrony i potężne promieniowanie gamma. Wybuch wyniósł 16-kilogramowy ładunek 8 metrów w górę. Mała bomba uranowa, jaką zrzucono na Hiroshimę, wyzwoliła 27 milionów razy więcej energii. Napęd mógłby umożliwić podróże międzyplanetarne, a nawet międzygwiezdne. Potężne wybuchy napędu jądrowego wymagałyby masywnej osłony przejmującej energię produktów eksplozji i układu amortyzatorów niwelujących wstrząs po każdym pchnięciu. Pojazd z napędem Orion mógłby osiągnąć 5% prędkości światła. Czas podróży do Alfy Centauri wynosiłby 90 lat. Mimo wydajnego źródła energii, pojazd rozszczepieniowy byłby wolniejszy od żagla słonecznego. Żeby osiągnąć większą prędkość, potrzebna jest jeszcze skuteczniejsza reakcja jądrowa. Reakcja rozszczepienia jąder jest dobrze poznana i opanowana. Stosujemy ją w elektrowniach od dziesięcioleci. Konkurencją dla niej jest synteza jądrowa. Energia syntezy zasila Słońce. W wysokiej temperaturze jego jądra prędkość cząstek jest wystarczająca, by wpadając na siebie mogły się połączyć. Powstają coraz większe jądra i wyzwala się energia. W przeciwieństwie do rozszczepienia podczas syntezy, energia wyzwala się wskutek połączenia dwóch jąder w jedno większe. Wydajność reakcji w przeliczeniu na masę paliwa jest wyższa. Pojazd napędzany syntezą jądrową znalazł się w latach 70. w założeniach projektu Daedalus. Jego celem było dotarcie na gwiazdę Barnarda 5,9 roku świetlnego od Ziemi. Zamiast wykorzystywać dysze, zamierzano przeprowadzać syntezę jądrową w reaktorze na pokładzie statku. Paliwem dla Daedala miały być kulki z deuterem i helium-3, rozgrzewane w reaktorze przez wiązkę relatywistycznych elektronów. Doprowadzona przez nie duża energia umożliwiłaby łączenie się jąder deuteru i helu i uzyskanie wielkiej nadwyżki energii. Planowano wykorzystanie 250 porcji paliwa na sekundę przez 2 lata. Masę pojazdu szacowano na 55 000 ton, z czego większość miało stanowić paliwo. Taki pojazd startowałby z ogromnym balastem. Zaawansowane cywilizacje mogłyby obejść problem, pozyskując paliwo z otoczenia podczas lotu. Deuter, czyli ciężki wodór, jest dość powszechny na Ziemi, zwłaszcza w morzach. Hel-3 jest znacznie rzadszy. W Układzie Słonecznym można go znaleźć na Księżycu oraz w znacznej ilości na Jowiszu i Saturnie. Przypuszczalnie możliwe jest odzyskiwanie Helu-3 z gazu międzygwiezdnego podczas podróży. Można sobie wyobrazić podróż z napędem termojądrowym do odległej gwiazdy i powrót na paliwie pobranym z tej gwiazdy. Samowystarczalny pojazd na energię termojądrową miałby mniejszą masę startową. W krótszym czasie mógłby uzyskać większą prędkość i dotrzeć do bliskich gwiazd w rozsądnym tempie.